Witam Was, bliźnięta, w Waszym czytaniu na wiosnę. Zapraszam do słuchania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Nazywam się Izabela Kiełbowska i przygotowałam dla Was coś. Kilka kart już leży, ale jeszcze coś dobiorę. Zaczynam od karty ziołowej. Mamy tutaj malinkę. Moi drodzy, zbieranie malin. Co macie w swoich koszykach? Co uzbieraliście już? Jak te maliny? Może owoce malin będą Wam sprzyjać w tej porze roku. Coś, co można zebrać dłońmi. Coś, czego jest dużo. W kilku koszykach, moi drodzy. I tak. Uśmiech fortuny może się zdarzyć. Uśmiech fortuny związany z jakąś serdecznością. Mamy tu dwójkę dzieci. To jest taka serdeczna wymiana. To może być. Są tu podarunki. Taka scena będzie w Waszym życiu wiosną. Na ile będziecie w tym uczestniczyć, na ile będziecie obserwatorami, to się okaże. Ale taka scena będzie. I coś w związku z tym wydarzy się i będzie jakby takim obrotem fortuny, ale pozytywnym obrotem fortuny. I jednocześnie coś tu się rozsypuje na wszystkie strony z powodu nierozsądnego działania, mówiąc delikatnie. Mogą Wam się pomylić, komuś tu się aż kierunki mylą. Próbuje coś złapać, ale jest nie w tym miejscu, co myślał, że jest. Jakby zrobił się rozgardiasz i ktoś zachowywał się, jakby dopiero wszedł na swoją ścieżkę, powiem tak. Jakby dopiero zaczynał, ale nie zaczynał z takim entuzjazmem, jakby powiedział sobie, teraz będę akrobatą i będzie super, tylko jakby lądował w jakimś chaosie, który sam stworzył. Także taki rys jest na wiosnę u Was. Czy to będziecie Wy? Czy to będą Wasze okoliczności? Tutaj tego nie będę precyzować, bo czuję, że może być różnie. Tak? Z tym, no to muszę już powiedzieć, bo to strasznie się ciśnie. Głupim działaniem. To jest karta głupca, tak? Więc w jakimś sensie jest to głupie działanie. Wiąże się tak jakby bez pomyślunku może. Jakby na świeżaka. Ale to nie jest taka pozytywna świeżość. Wiadomo, że jak coś zaczynamy, zwykle to albo się potykamy, albo coś. Ale jakby ktoś wracał do bycia głupcem, jakby ktoś już czegoś doświadczył i znowu cofał się jakby do zera. Tak? I z tym cofaniem się do zera mamy odwróconą piątkę kielichów. Z tym jest powiązana, tak? Odwrócona. Odwrócona, czyli znów widzę tu dwie opcje. Można już być kimś, kto właściwie uporał się ze swoją stratą czy bólem,
a może być tak, że to się jeszcze pogłębia. W każdym razie ten temat się pojawia. Nawet jeżeli ktoś jako tako się uporał, to trochę ten temat wraca. Coś się rozlało i jak kamień w wodę, jak zupa w obrus. No już nie da się z czymś zrobić nic sensownego. I może to sprawia, że idzie się w tę stronę powrotu do zera. I trzeba uważać, żeby podczas tego powrotu do zera nie namieszać za bardzo, bo zobaczcie, co tu się dzieje na tej karcie. Ktoś tutaj na linię próbował jakby balansować. Ale w odwróconej karcie może się zdarzyć tak, że ten ktoś z tej liny właśnie spadnie. Jakby ktoś balansował na granicy czegoś, a nawet bardziej niż na granicy, bo zwykle w tej karcie postać znajduje się na końcu jakby przepaści. I znaczy na końcu przepaści, to znaczy na takiej górce. Za nią biegnie jakiś tam piesek i jeden krok i skok. W tym momencie, w co skaczesz, tak? Skaczesz w przepaść, ale co jest dalej? Może być tak, że poniżej tej górki jest na przykład basen z wodą i sobie możesz popływać, powiedzmy 2 metry niżej. A może być tak, że jest tam 30 metrów w dół, a na dole są jakieś rzeczy wystające i to się kiepsko skończy. No tu jest zalecana ostrożność, bo takie spadnięcie może spowodować uraz, więc trzeba by było zachować ostrożność, zwłaszcza jeżeli gdzieś spotykacie się z tematem wysokości. Tak? Także bądźcie ostrożni. Jeżeli ktoś z Was pracuje na wysokości, to szczególnie zwróćcie uwagę na to, żeby zachować bezpieczeństwo, bo ktoś może być nierozsądny. To, że kolega powie, że tak można, no to on może jak chce, no ale może właśnie. Takie balansowanie na linie, ale tak, jakby tutaj jest jakby jeszcze bardziej to trudne, bo tu jest jakby jeden kierunek w jedną stronę, znaczy właściwie w jedną albo w drugą, ale jeżeli ktoś chce ruszyć do przodu, no to ma tylko jedną drogę, bardzo prostą, ale bardzo precyzyjną. Niesłychanie precyzyjnie musi się tutaj zachowywać, jeżeli chce gdzieś dojechać. Także może, żeby się temu ustrzec przed tym, należałoby zwrócić się w stronę tych, co już popełnili te błędy. Wrócić do tego zera, ale może nie do swojego zera, tylko do czyjegoś innego. Może to pomóc. Tak? Uczyć się na cudzych błędach. Bo inaczej będziecie musieli się nauczyć na własnych. Także to mogę powiedzieć. Ale nie widzę tu, żeby coś się wydarzyło faktycznie. Po prostu sytuacja wygląda niebezpiecznie. Z 2 stron macie prawie wszędzie macie taką pustą przestrzeń. To nie ma tu stabilnego gruntu. W którą stronę byście nie poszli, jest tak samo trudno. W przypadku tego głupca, o którym mówię, to może mógł się gdzieś cofnąć tak na stabilny grunt, ale tu nie ma stabilnego gruntu, moi drodzy. Także macie tylko 3 możliwości. Albo cofacie się tam, gdzie byliście, albo idziecie do przodu, albo możecie zsunąć się z tej liny. Może być tak, że poniżej będzie napompowany jakiś taki
jakaś taka wielka poducha, która was tak utrzyma i nic się nie stanie. Ale tego tutaj nie widać, tego tutaj nie wiadomo. Może być różnie. Moi drodzy, z drugiej strony mamy 7 buław odwrócono. Widzicie te ilustracje? Facet po prostu płonie, a właściwie to jest jakby w płomieniach. Ktoś pełnił rolę takiego duchowego wojownika, który mógł powiedzieć: pójdę za tobą w ogień. Bo może źle powiedziałam, tu ktoś może nie płonie, ale już czuje ten ogień. Tak? Może jest już tutaj tak gorąco, że to już jest za dużo. Te płomienie powinny już zostać ugaszone. Tak czuję, że nawet jeżeli ktoś postanowił skoczyć za kimś w ogień, to w tym momencie potrzeba jest już zmiany warunków, które są obecnie. Bo ile można stać w płomieniach? Nawet strażak nie może za długo stać w płomieniach. Może ktoś z was pracuje w straży normalnej albo pożarnej. Znaczy normalnej. Można być w różny sposób takim jakimś strażnikiem i walczyć o coś, ryzykując własne życie, własne zdrowie. Jasne, są tacy ludzie i zawsze będą. Ale w niektórych sytuacjach to powinno już zostać ugaszone. Tak? Coś powinno już złagodnieć. Może ktoś potrzebuje na przykład przerwy od jakiegoś rodzaju pracy, czy takiej płomiennej walki. Bo czuje się, jakby był postawiony pod pręgierzem w płomieniach. Ale ten człowiek nadal tutaj stoi i jest. Może być tak, że to przypomina jakąś sytuację z przeszłości, która się powtarza. Że ktoś znów stoi. Ale jest blisko fortuna, więc jest szansa, że coś pozytywnego z tego wyjdzie. Tak samo głupiec jest tu blisko fortuny, więc może będzie miał, że tak powiem, więcej szczęścia niż rozumu. Tak? Moi drodzy, została nam jeszcze 6 mieczy, która jest właśnie blisko tego naszego duchowego wojownika. Ktoś tu wraca. Wraca skądś, skąd przybył, skądś, skąd się wycofał może i zmierza w stronę tego ładnego obrazka z pozytywną wymianą emocjonalną. Ale potem jest ten żal, tak, który trzeba gdzieś przerobić, przeżyć, przeczuć, jak ja to mówię. I to wiąże się z walką.
Zadaję sobie pytanie teraz, czy ten oto człowiek jest na tym statku, na tej łodzi, w tej podróży. Odpowiedź jest niejednoznaczna. Trochę jest, trochę nie ma. Moi drodzy, coś wam dorzucę. Może jak z tą piątką kielichów uporać się? Jakaś podpowiedź do tego. Potrzebne jest zawieszenie, potrzebne jest zatrzymanie, potrzebne jest trzymanie jakiejś postawy. Może być tak, że joga wam pomoże. Może jakiś rodzaj nietypowej medytacji. Potrzebne jest zamknięcie oczu na rzeczywistość wokół i wejście w samych siebie. I wasza postawa może się innym wydawać dziwna albo taka nietypowa, może trudna do utrzymania, jeżeli zdecydujecie się wykorzystać tę kartę, ale taka jest rada dla was. Coś jeszcze odnośnie tej odwróconej szóstki mieczy może. To dotyczy jakiegoś partnerstwa, które ciągnęło obu partnerów w dół. Moi drodzy, niech jeszcze będzie może nowy mój zwyczaj, albo nie. Co by to może być? Po prostu jakiś dodatek ogólnie. Oż! Moi drodzy, ta relacja chce się przebić jako temat trochę osobny. Chciałabym wam tu jakoś to pozytywnie zakończyć. Może po prostu co pozytywnego. Pozytywne jest to, że nie trzeba walczyć o emocje, o uczucia. Można sobie tę walkę odpuścić. Nie ma potrzeby grać na sercu. Jak? I nie musicie pozwalać sobie na to, żeby ktoś wam na sercu grał. To możecie odebrać jako pozytywne. Nie musicie dać się ponieść emocjom. Nie ma takiej potrzeby. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.